bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak będę robić sernik. Jest to sernik z brzoskwiniami, ale oczywiście brzoskwinie możecie zastąpić rodzynkami. Sernik, który najczęściej piekę u siebie w domu. Myślę, że jest bardzo łatwy, nie potrzebuje dużo składników i praktycznie on zawsze wychodzi. Jest to jeden z takich serników, który nakręciłam jakieś 3-4 lata temu, kiedy zaczynałam swój kanał Becia Gotuje, a teraz chcę go nakręcić jeszcze raz, może bardziej sprawnie, bo już mam bardziej obyte właśnie z kamerą i wiem mniej więcej już, jak to wygląda. I zaczynamy od czego? Od zrobienia spodu. Będzie nam potrzebna blaszka, także przyszykujcie sobie blaszkę. Ja mam blaszkę taką, bo to będzie na dużą blaszkę, 23 cm na 34, gdzie dno mam wyłożone papierem do pieczenia. Jest to blaszka taka zapinana, ale oczywiście nie musi, na takiej zwykłej blaszce też Wam się uda. Jedynie co, zwróćcie na to uwagę, żeby blaszki nie były zardzewiałe, ponieważ jeżeli zostawiacie w takiej blaszce ciasto, ono zazwyczaj tą rdzą przechodzi i później zastanawiacie się, skąd ono ma taki niesmaczny posmak właśnie od tej rdzy. I tak, będzie nam potrzebne 25 deko mąki przesianej. Jest to mąka pszenna tortowa typ 450. I teraz, kto ma ochotę, zrobi taki myk. Ja z tej mąki odbieram dwie takie płaskie łyżki z powrotem do pojemniczka i zamiast tych dwóch łyżek dodaję 2 łyżki mąki krupczatki. Takie same jak żeśmy odjęli, takie same dodaję. Mąka krupczatka sprawi to, że ciasto będzie bardziej kruche pod spodem. Wymieszajmy, do tego dodamy 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia. Sprawdzajcie, żeby proszek miał datę gwarancji, żeby się nie okazało, że jest przeterminowany. Wymieszajmy, do tego dodam 3 łyżki czubate cukru, 1, 2, 3. Fajnie, żebyście mieli cukier drobny, to by było dobrze. Ja akurat nie mam, więc będę używać cukier taki zwykły. Jeżeli nie możecie cukru, nie możecie tak dużo słodkiego ze względów jakichś tam zdrowotnych, to polecam zamiast cukru w ciastach bardzo fajnie sprawdza się erytrytol. Co jest coś takiego? Jest to zamiennik cukru, który ma 0 kalorii. Jest to jeden z takich zamienników, wszystko jedno z jakiej firmy kupicie, który moim zdaniem najbardziej przypomina smak cukru. Do tego dodamy 1 jajko. Tutaj jajka czy tam śmietana nie musi mieć temperatury pokojowej, mogą być wyciągnięte z lodówki. Kilka kropel, ja mam olejek waniliowy. Tutaj możecie też dać taki, jaki lubicie. Do tego mam w lodówce masło, bo ono, jeżeli jest z lodówki, najlepiej mi się zetrze. 20 deko masła. I to masło ścieramy tutaj na grubych oczkach. Na takiej tarce z grubymi oczkami. Ja sobie wezmę zaraz rękawiczkę, żeby później łatwo było mi umyć rękę z tłuszczu. Pokazuję Wam zawsze krok po kroku, jak zrobić, więc myślę, że każdy szczypta soli, żebym nie zapomniała. Szczypta soli i masło, które ma 83% tłuszczu, ścieram na tarce. Będzie nam łatwiej zagnieść ciasto. Masło starte
i dodajemy śmietanę. Śmietana gęsta, kwaśna. Taką dużą, naprawdę dużą, kopiatą łyżkę. Miejmy śmietanę jeszcze tu pod ręką, bo gdyby się okazało, że ciasto będzie u nas za twarde, to dodamy troszkę gęstej śmietany. Jeżeli się okaże, że jest za luźne, dodamy łyżkę czy tam dwie mąki. I z tego zagniatamy ciasto. I po kilku minutach ciasto mamy wyrobione. Tylko słuchajcie, do połączenia składników. Nic więcej tutaj już nie dodałam. Bardzo ładnie, jedynie tylko co to stolnicę podsypałam mąką, żeby się nie kleiło. One nie będzie tak sprężynować jak drożdżowe ciasto. Nie, bo to jest całkiem inne ciasto. To jest ciasto, gdzie jest 200 gramów masła, więc tu nie ma drożdży, żeby ono sprężynowało. Pod palcem, żeby wracało. Macie ochotę, możecie zostawić ciasto w lodówce na pół godziny. Za ten czas przykładowo, jak wam się piekarnik nagrzeje. Ja piekarnik rozgrzałam 180 stopni z termoobiegiem. Będę piec na środkowej blaszce. Tak. I ja od razu piekę, bo ja już mam rozgrzany piekarnik, ale wy możecie na przykład zostawić ciasto w lodówce i później trzeba je rozwałkować na naszej blaszce. Posypię troszkę mąką. Powiem wam, że nawet lepiej posypać mąką krupczatką niż mąką taką. No. Ciasto ładnie wyłożone. Staramy się równo, żeby to było. Nakuwamy widelcem i wsadzam do nagrzanego piekarnika. Tak jak mówiłam, 180 stopni z termoobiegiem na około 20 minut. Jak zacznie się leciutko przypiekać, to znaczy, że ciasto wyciągamy. Spód nam się piecze, a my pokroimy brzoskwinie. Brzoskwinie to jest taka zwykła, ta duża puszka. Ja wzięłam te brzoskwinie wcześniej, po prostu dałam sobie na siteczko, żeby obciekły mi bardzo dobrze z soku. Sok wykorzystam sobie do innego ciasta, albo można też wykorzystać do wody, do herbaty. I te brzoskwinie ja pokroję w kosteczkę. Brzoskwinki pokrojone, tu jest około 2-2,5 szklanki brzoskwin pokrojonych i ja już wyciągam spód od naszego sernika. Minęło 20 minut, ale gorące. On się tak podpiekł na brzegach i wyciągam, niech on czeka na swoją kolej, a ja zmniejszam temperaturę piekarnika z termoobiegiem do temperatury 170-160 stopni. Wszystko zależy, jak wasz piekarnik piecze. Ja dam 165. Bo w takiej temperaturze będziemy piec nasz sernik. I teraz będziemy robić naszą masę serową. Będą potrzebne nam dwie miseczki, słuchajcie, do tego, żeby ubić żółtka i białka osobno, lepiej jest mieć miseczki takie, które są węższe, ale wyższe. Będzie po prostu wam łatwiej ubić. I będą nam potrzebne 8 jajek, takie średnie. I tutaj te wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową. Także 8 jajek. Tutaj mam rozpuszczone 120 gramów masła. One nie może być gorące, ani nie może mieć też grudek, bo jak będzie gorące, to zetną nam się jajka. Także rozpuszczone masło, 1 lub 2 budynie. Ja mam budyń śmietankowy, może być waniliowy. Budyń ma 40 gramów i są to budynie bez cukru. Ile zużyjemy budyniów? Wszystko zależy od tego, jaki macie ser. Mój ser, zaraz wam pokażę, jest to ser z wiaderka.
kilogram sera z wiaderka. Patrzcie, on jest taki gęsty. O, widzicie? To nawet widać. Suchy, gęsty ser i najprawdopodobniej do takiego sera ja zużyję tylko jeden budyń. Chyba, żebym miała bardzo duże jajka, to wtedy pójdą dwa, no bo wiadomo, jajka nam jeszcze rozrzadzą nasz ser. Więc wszystko będę pokazywać, jaka musi być konsystencja. O, ale ser jest fajny, nie podchodzi wodą i ser też wyciągam dużo wcześniej, tak jak mówię, musi mieć temperaturę pokojową. I do tego będziemy potrzebować zaraz Wam powiem, cukier. Ile cukru, co zaraz powiem, pierw rozbijam sobie, do większej miseczki daję białka, do mniejszej żółtka. I teraz tak, niech Wam do białek nie wpadnie choćby odrobina żółtka, bo wtedy Wam białka się nie ubiją. I mamy białka od żółtek oddzielone. Do białek dodajemy 5 łyżek cukru. 2, 3, 4, 5. Lepiej będą się jajka nam ubijać, białka i żółtka, znaczy osobno, kiedy nie będą bardzo świeże, dlatego że po prostu wtedy zawierają mniej wody. A do żółtek dodamy 3 łyżki cukru. O. Taki drobny cukier będzie lepszy, będzie Wam się szybciej po prostu ubijał. I zaczynamy od ubijania żółtek. Ubijamy na najwyższych obrotach do białości żółtek. Będzie to około 10 minut. Żółtka, widzicie, ubite. Teraz myjemy bardzo dokładnie nasze łopatki. Nie może tu zostać nic żółtka ani wody. Trzeba je porządnie wysuszyć, bo wtedy nie ubijemy białek. Łopatki umyte, osuszone i zabieram się za ubijanie białek razem z tym cukrem, co żeśmy wsypali, i je naprawdę też musimy bardzo dobrze ubić, około 10 nawet i 15 minut. Wszystko, tak jak mówiłam, zależy i jakie macie jajka. Im będą starsze, tym szybciej się ubiją. Piana, widzicie, porządnie ubita. Tak. O. Na razie to odstawiam. Tak. I do dużej miski przyłożę żółtka ubite, bo będzie po prostu nam łatwiej mieszać. O. Ładne ubite żółtka. Do żółtek będziemy dodawać ser z wiaderka, kilogram sera. I tu możemy się jeszcze wspomóc łopatkami na najniższych obrotach. Z tego białka nie trzeba myć łopatek. Małymi porcjami dodaję ser i na najniższych obrotach będę po prostu miksować. Sera dodam na razie pół kilograma, pół z tego wiaderka. Tutaj do tego sera dodajemy teraz nasze rozpuszczone masło. O, będzie nam po prostu łatwiej wymieszać je tutaj z tą masą, którą mamy. O. I to wymieszajmy. I
Jak wymieszaliśmy, dodajemy tutaj do masy i dalej miksujemy. Możemy nawet teraz już na większych obrotach. I znów dodajemy, aż cały ser dodamy. Teraz sprawdzamy konsystencję. Widzicie, u mnie ser był gęsty, więc konsystencja też jest gęsta. Dlatego ja dodam tylko jeden budyń. Gdyby u Was konsystencja była rzadsza, widzicie, u mnie jest gęsta. O. To wtedy musicie dodać troszkę więcej budyniu. Dodałabym po prostu wtedy 2. O. Tak. Najpierw przemieszajcie sobie tak, żebyście budyń nie zbierali po całej kuchni. I dopiero teraz na dużych obrotach wymieszajmy. Już żeśmy wymieszali. Robot nam już nie będzie potrzebny, ale gorące. Dobra. O. Taka konsystencja jest, widzicie? Jak taki ugotowany budyń. Tak. O, wezmę rózgę i nasze białka. Teraz możemy też spróbować nasz ser. Gdyby okazał się, że dla Was jest za mało słodki, dodajemy cukier puder. Pokazuję Wam specjalnie krok po kroku, jak zrobić fajny, bo to będzie puszysty sernik. I teraz mieszamy już taką trzepaczką. Delikatnie do samego spodu, żeby tą pianą napowietrzyć. Dlatego białka muszą być dobrze ubite. Mamy fajnie wymieszane. Masa jest bardzo fajna, taka pulchna. I będziemy wykładać na nasz spód. Dam troszkę masy. O, wysmaruję. Spód już praktycznie, zanim to zrobiliśmy, to spód już wystygł. Jeżeli macie ochotę, spód można zrobić też dzień wcześniej. O. I teraz składam brzoskwinie pokrojone w kostkę. Gdyby Wasze brzoskwinie były bardzo jeszcze nasiąknięte sokiem, można je obtoczyć trochę w mące. Tylko nie w mące tej pszennej, co żeśmy piekli, tylko obtaczamy albo trochę w budyniu, słuchajcie, albo w kisielu. To jest najlepiej, żeby obtoczyć, bo jak obtoczycie w takiej zwykłej mące, one zazwyczaj się sklejają i robią się takie nieapetyczne. Dobra. Troszkę jeszcze zostało i dobrze. Wykładamy dalej naszą masę. O. Tak, troszkę jeszcze zostawię. Rozkładam. Więcej brzoskwin dajemy na dół, bo one jednak są ciężkie i żeby nie obciążyć sernika. Tak. I tu resztę. Można troszkę zostawić sobie brzoskwiń do przystrojenia później. Też sernika, oczywiście, że można. O, ja troszkę zostawię.
Później, żeby właśnie na talerzyk dać troszeczkę brzoskwin. I resztę wykładam na wierzch masy. Powiem wam, że sernik wychodzi naprawdę pyszny. Pokazuję specjalnie wszystko. Musicie przykryć brzoskwinie, ponieważ one są w słodkim sosie, w tej takiej słodkiej zalewie. Jeżeli zostają na wierzchu, to brzoskwinie wam się po prostu spalą. Będą brzydko wyglądać. Tak samo robi się z rodzynkami. Jeżeli zostaną wam na wierzchu, się spalą i będą brzydko wyglądać. Więc ja zrobię tak, wygładzę. Ta brzoskwinka, która mi wyjdzie zaraz, ja po prostu wezmę łyżeczkę i wepchnę ją do środka. O, widzicie? I tak zrobię ze wszystkimi brzoskwinkami. Tak, żeby one nie wystawały mi z nad powierzchni. Żadna brzoskwinka nie wystaje. Blaszka, nie wiem czy mówiłam, jest 23 na 34 cm i wstawiam do nagrzanego piekarnika 170 stopni z termoobiegiem na środkową blaszkę. Sprawdzajmy, bo każdy piekarnik piecze inaczej. Mój na przykład przypieka po lewej stronie. Nie otwierajmy piekarnika, bo nam opadnie. Sprawdzajmy dopiero, czy ciasto jest do suchego patyczka oczywiście pieczemy, więc patyczek wkładamy na około 45-50 minut po pieczeniu, kiedy on już będzie ładnie trochę przyrumieniony. Gdyby za bardzo nam się rumienił, po prostu skręćmy trochę temperaturę, ale nie skracajmy czasu pieczenia, ponieważ patyczek musi być tak przysłowiowo suchy, bo inaczej sernik będzie w środku niedopieczony. No i słuchajcie, u mnie sernik był godzinę i 5 minut. Sprawdzałam patyczkiem, jest już patyczek suchy, ze środka wychodzi. Także będziemy wyciągać. O, on troszeczkę później opadnie, bo to są takie bardzo napowietrzone serniki. O, taki wyszedł. Troszkę opadnie, ale dalej w środku będzie bardzo taki delikatny i puszysty. Tak jak widzicie, tak jak mówiłam, z jednej strony u mnie piekarnik troszkę przypieka. Po to, że troszkę popękał tutaj, tu, to nic nie szkodzi. Czasami po prostu niektórzy mówią, że popękał dlatego, że w piekarniku była za wysoka trochę temperatura. Może tak być, bo tak jak mówiłam, po tej stronie on popękał najwięcej i zawsze po tej stronie mi najbardziej przypieka. Także poczekam, aż wystygnie i pokażę wam, jak wygląda w środku. I minęło 4-5 godzin, on już troszkę ostygł. I słuchajcie, nie będę kroić na blaszce. Przełożę sobie na taką deskę dość sporą, tak żeby mi się zmieściło. A dlaczego? Dlatego, że jak przekroję blaszkę, to już później zachodzi rdzą. O, no i tak. Niedużo opadł, wręcz minimalnie i będę kroić. Kroi się najlepiej nożem wąskim i bardzo ostrym. Może przekroimy gdzieś zaraz. Tu będzie jeden, tak. Tu będzie drugi. No to mniej więcej gdzieś tu. O. I teraz właśnie można do samego końca przekroić. Tak. Wycieramy za każdym razem nóż. I zaraz zobaczymy, jak wygląda w środku. O, ale piękny wyszedł. Mówię wam, coś wspaniałego. Może trzeba było przekroić. O, dobra, jest tak. O. Tak. I
I już pokazuję. Tak wygląda w środku. O. Nie wiem, czy to widać? Widać. Tak wygląda w środku. Pod spodem nie jest spalony, bo wiem, że nieraz panie piszą, że jak się podpieka spód, to pod spodem jest spieczony. Nie, nie jest nigdzie spieczony. Można polać czekoladą. Można posypać cukrem, pudrem najłatwiej. Brzoskwinie są, widzicie, wszędzie. Nie opadły tylko na dole. Może pokażę jeszcze ten większy kawałek. O, żeby nie pękł mi, bo szkoda by było. O, proszę zobaczyć. Brzoskwinki są wszędzie. Tak. Spróbujemy kawałeczek. O. Ale ładny. Bardzo delikatny. Spód kruchutki. O. Bardzo, ale to bardzo delikatny. Patrzcie. Pyszniutki. Jak wam się przepis podobał, kochani, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnym przepisie. Do zobaczenia. Pa, pa. Piszcie, jak wam wyszedł serniczek. Pycha.